Dzień dobry, witajcie, z tej strony Łukasz i w końcu dotarło do mnie to cudeńko. Jest to Dekamove. 2 miesiące czekałem, 2 miesiące opóźnienia i w końcu dotarło prosto z Chin. I dlaczego akurat podkreślam to, że przyszło z Chin? A to dlatego, że pojawiło się nowe prawo w Unii Europejskiej, gdzie generalnie jeżeli ktoś dostarcza Ci paczkę poza Unią Europejską, to musisz zapłacić dodatkową opłatę, tak naprawdę za nic. Więc cena urządzenia niestety wzrosła o dodatkowe 60 zł dla Polaków, ponieważ musiałem zapłacić dodatkowo 61 zł przy odbiorze, więc niestety cena trochę podskoczyła do prawie 500 zł. Czy jest warto wydać 500 zł za to urządzenie? Czym jest Dekamove, jeżeli ktoś się może nie ogarnia? Jest to urządzenie, które powoduje, że postrzeganie sztucznego chodzenia w VR staje się bardziej naturalne, ponieważ to urządzenie robi niesamowitą, prostą dość magię. Niestety jest to wersja przedpremierowa, preorderowa, co powoduje, że nie działa jeszcze wszystko tak jak powinno. Ma Dekamove swoje wady, swoje problemy na ten moment. Tak samo nie można jeszcze kupić sprzętu, możecie tylko i wyłącznie czekać, aż znowu otworzą preordery lub będzie już oficjalnie dostępny w sprzedaży. Więc oto moja recenzja Dekamove. Dekamove ma jedno proste zadanie. Zmienić punkt orientacyjny dla gałki analogowej podczas sztucznego chodzenia. Co to oznacza? Gdy chodzimy w VR, używając gałki na kontrolerze, gra musi wiedzieć, co oznacza trzymanie gałki w górę, gdzie tak naprawdę jest kierunek prosty. Twórcy odpowiadają na ten problem, oferując nam dwie możliwości. Jeżeli przypniemy chodzenie do głowy, to oznacza to, że trzymając gałkę do przodu, idziemy w tą stronę, w którą patrzymy. Co oznacza, że jeżeli chciałbyś iść po prostej linii, to musisz cały czas patrzeć wprost tej linii i się nie obracać, bo zmienisz kierunek. Więc jeżeli chciałbyś iść po linii prostej i się obracać, musisz dynamicznie zmieniać kierunek na gałce, by kompensować ruch głowy. Irytujące, co? Możemy przypiąć chodzenie do rąk, co oznacza, że nasza głowa jest wolna i możemy się obkręcać we wszystkie możliwe strony bez korygacji gałki, ale za to nasze ręce muszą wskazywać grze, gdzie iść. Niestety żadna z tych metod nie jest naturalna, co może powodować chorobę lokomocyjną czy symulatorową. A co jeżeli Wam powiem, że sztuczne chodzenie w VR może być naturalne i może zniwelować chęć do wymiotów? Tym właśnie jest technologia Dekamove. Celem tego małego urządzenia lub Waszego smartfona jest dodanie trzeciej opcji orientacji, naszego biodra. Co oznacza, że jeżeli chcesz iść prosto, bez kręcenia gałką, z możliwością spoglądania głową we wszystkie kierunki i machania rękami jak Ci się tylko podoba, to Dekamove to robi. Co znajdziecie w pudełku? Znajdziecie urządzenie, mocny dongle Bluetooth, który wpinamy do komputera, instrukcję i krótki kabel do ładowania urządzenia. Pobieramy oprogramowanie DekaHub na komputer, sparujemy urządzenie, kalibrujemy magnetometr i gotowe. Teraz wewnątrz wirtualnej rzeczywistości wykonujemy taką dziwną pozę, wystawiając kontrolery przed nasze bioderka, stoimy prosto i bum, 2 sekundy i urządzenie zostało w pełni skalibrowane. Na moim poprzednim filmie, gdzie testowałem betę Dekamove w wersji na smartfona, powiedziałem te słowa. Wszystkie testowane przeze mnie gry na Steam i Viveport działają z DekaHub od kopa i nie trzeba uruchamiać gier przez ich aplikację. Niestety nie udało mi się sparować gier Oculus z działalnością DekaHub, nawet z programem Revive. I tutaj chciałbym trochę doprecyzować. Rzeczywiście wszystkie gry, które wtedy testowałem, działały od kopa, za wyjątkiem gier Oculusowych. Tak się składa, że nowa wersja oprogramowania DekaHub rozwiązała problem gier używających Revive i od teraz można użyć Dekamove z niemal wszystkimi grami, które posiadają chodzenie oparte o orientację naszej głowy. Problem tkwi w tym, że czasami będziemy musieli coś zrobić dodatkowo, by urządzenie działało tak, jak ma działać. Dekamove w moich testach działał z wszystkim, co testowałem. Używałem Dekamove w Pawlowie, Contractors, Stormland, Asgard's Wrath, Quake'u, Risk of Rain 2, Serious Sam Fusion, VR Chacie
i HyperDash. Dekamove posiada swoje własne SDK, co oznacza, że twórcy gier VR mogą wdrożyć natywne wsparcie dla tego urządzenia, co powoduje, że SteamVR nie będzie wtedy wymagany do funkcjonowania, bo urządzenie będzie sobie szczytywać dane bezpośrednio z gry. Jeżeli taka gra otrzyma oficjalne wsparcie na np. Oculus Quest, to Dekamove technicznie będzie działać na Oculus Quest. Ponieważ mam przedpremierowy model i oprogramowanie jest nadal w wersji beta, na dzień dzisiejszy znam tylko jedną grę, która dodała natywne wsparcie dla tego urządzenia i jest to Tales of Glory, w które akurat nie grałem, więc dla całej reszty gier oznacza to, że urządzenie będzie się bawić w emulację. Dekamove odczytuje wtedy dane wektora ze SteamVR, więc musisz wtedy grać na komputerze przez SteamVR. W oprogramowaniu DekaHub na komputerze można zobaczyć, jakie zainstalowane gry posiadają gotowe profile kompatybilności. Zielone i niebieskie lampki to gry, które działają rzeczywiście od kopa. Zielone gry nie mają SDK w sobie, ale gry zostały przetestowane, a profile kompatybilności stworzone przez twórców. Niebieskie gry posiadają wbudowane w sobie wsparcie i nie wymagają SteamVR do działania. Żółte gry oznaczają, że trzeba coś pokombinować, zmienić, dostroić. Pomarańczowe gry w pewien sposób działają, ale słabo, niezbyt satysfakcjonująco, a czerwone po prostu nie działają z Dekamove. Co z grami, które nie są niebieskie lub zielone, zapytacie? Co trzeba dostroić, zmienić? No cóż, możemy eksperymentalnie stworzyć taki profil kompatybilności we własnym zakresie, w sterowaniu SteamVR. Gdy wejdziemy do gry, wchodzimy w konfigurację kontrolera SteamVR, wewnątrz ustawień gry zmieniamy kontroler na Dekamove i edytujemy sterowanie lub pobieramy je, jeżeli ktoś je wrzucił na serwery Steam. Klikamy plus przy joysticku, przypisujemy go jako joystick, dziwne. W polu pozycja zmieniamy wartość na tą, która reprezentuje chodzenie. W każdej grze będzie ona podpisana inaczej. Może to być movement, może być left trackpad value, left analog, locomotion i tym podobne. Zatwierdzamy zmianę klikając małą fajeczkę. Następnie w zakładce ustawienia dodatkowe upewniamy się, że zaznaczona jest tylko opcja dołącz przypisania do lewej ręki. I tyle. Zapisujemy profil, aktywujemy go i możemy wyjść z menu SteamVR. Teraz w ustawieniach gry musimy przypisać locomotion do głowy. A jeżeli gra używa akceleracji chodzenia, szukamy opcji w grze, która pozwoliłaby nam iść ze stałą prędkością. Jeżeli Dekamove będzie działać dziwnie, że na przykład zauważycie dziwny, niestabilny ruch teleportacyjny podczas naszego chodzenia na boki, co doświadczyłem w Stormland, Risk of Rain i Serious Sam Fusion, to ponownie wewnątrz konfiguracji sterowania SteamVR musimy coś zmienić. Tym razem w naszych kontrolerach VR, więc wchodzę w sterowanie Valve Index i usuwam chodzenie gałką, czyli robię to co przy Dekamove, ale zamiast dodaję, to usuwam. Po zapisaniu nowego profilu wszystko jest gotowe. Nasz ruch działa jak należy. Taki mały konflikt urządzeń. Tutaj warto, żebym wspomniał, że jeżeli Dekamove odłączycie, to nie będziecie mogli chodzić w grze, więc wtedy musicie albo przywrócić domyślne sterowanie dla waszych kontrolerów, albo je ponownie wyedytować. Oprogramowanie DekaHub niestety nie jest jeszcze w stabilnej wersji, co oznacza, że są bugi i błędy. Na przykład nakładka graficzna programu lubi się aktualnie wysypywać i wyrzucać błędami i crashlogami. W niektórych grach, na przykład Risk of Rain 2, okręg podłogowy pokazujący kierunek i baterię Dekamove przemieszcza się na moją głowę, zamiast zostawać na podłodze. Wiele przycisków w DekaHub nic jeszcze nie robi. Nie możemy dodać innych gier do biblioteki DekaHub, wykrywa ona tylko i wyłącznie gry ze Steama. No i samo urządzenie ma problem w wykryciu, czy gram, czy nie. I lubi przejść w tryb uśpienia, kiedy jestem w VR. Ale nie martwiłbym się tym tak bardzo, ponieważ ostatnie miesiące pokazały, że firmie naprawdę zależy. Bacznie obserwują zgłoszone błędy na Discordzie i próbują je naprawić. Moje wrażenia co do tej technologii nie zmieniły się od ostatniego filmu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że takie małe urządzenie jest skłonne zmienić to, jak postrzegamy sztuczne chodzenie w wirtualnej rzeczywistości. Za około 500 zł dostajemy solidnie wykonany produkt z bardzo dokładnym magnetometrem, bez którego nie będziesz już mógł sobie wyobrazić rozgrywki bez chodzenia na podstawie pozycji biodra.
Jeżeli uważasz, że 500 zł to za duża cena za takie urządzenie, albo po prostu nie jesteś do tego jeszcze przekonany, polecam spróbować Dekamove na własnej skórze, używając ich aplikacji na smartfony z Androidem. Jest to darmowa alternatywa, gdzie Twój telefon może posłużyć za zamiennik. Minus tego rozwiązania jest taki, że po pierwsze, telefon musisz mieć mocno zaciśnięty w ciasnej kieszeni spodni, by uniknąć jakichkolwiek anomalii VR. Nie możesz go też używać, więc lepiej jest poszukać alternatywnego telefonu niż używać Twojego głównego. No i też musisz podłączyć ten telefon do Wi-Fi 5 lub 6. I możesz zapomnieć o oszczędzaniu energii w nim, bo Dekamove na telefon po prostu straci połączenie z biegiem czasu. Więc moje zdanie na temat tej technologii się nie zmienia. Jest to mój obecny daily driver. Jak tylko wchodzę do VR, od razu zakładam Dekamove na moje bioderko. Jest to świetne urządzenie, które może rzeczywiście jest trochę przydrogawe, ale szczerze powiedziawszy, za taką cenę dostajemy naprawdę bardzo solidnie wykonany sprzęt, bardzo solidnego plastiku. Ładnie też wygląda, jest dostępny w dwóch wariantach, czarnym lub białym. No wiadomo, cena trochę odraża, no bo to jednak z tymi opłatami dodatkowymi to już wychodzi z 500 zł. Ale jeżeli ktoś nie jest dalej zdecydowany, to tak jak mówiłem, można skorzystać z wersji na Androida. Jak dla mnie świetne urządzenie, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony, w szczególności z tego, że działa już z niemal każdą grą, jaką uruchomiłem. No, w sumie to z każdą grą, jaką testowałem, to Dekamove działa, więc świetna sprawa. I to tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, za uwagę. Jesteśmy bardzo blisko zdobycia 1000 subskrypcji, aczkolwiek mój cel w tym roku to 1500. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Z całego serca Wam bardzo dziękuję za zaufanie, że Wam się podoba kanał wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o inne rzeczy nie VR-owe, bo obiecałem Wam coś we wrześniu, to rzeczywiście coś pojawi się we wrześniu, raczej pod koniec września, bo nie wiem, czy zdążę zmontować, ale wchodzi nowy program na ten kanał, który będzie dla Was wszystkich, czy lubicie VR, czy nie. Tyle ode mnie, jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.